Partnerem odcinka jest marka Bielenda, producent kosmetyków z linii Bielenda Skin Clinic Professional, oferującej zaawansowaną pielęgnację o profesjonalnym działaniu. Drodzy moi szanowni, minęły niecałe 2 lata od momentu, kiedy to mieliśmy prawdziwą przyjemność być na południu Wietnamu. Byliśmy wtedy w Saigonie, byliśmy w delcie Mekongu i wszyscy razem jak jeden mąż albo też jak jedna żona postanowiliśmy, że musimy koniecznie wrócić do Wietnamu, no bo to jest fascynujący kraj, to jest wspaniała kultura, to jest doskonała kuchnia. A przecież pokazaliśmy tylko południe. No i właśnie jesteśmy, moi drodzy, jesteśmy. Zaczynamy od Hanoi, od stolicy kraju. Będziemy podróżować z północy na południe. Dojedziemy do słynnego 17 równoleżnika, kiedyś granicy między Wietnamem Północnym a Południowym. Przekroczymy ową granicę, ale będziemy pokazywać Wietnam Północny i trochę Wietnamu Środkowego. I to wszystko będzie. Jestem niezwykle podniecony. A zaczynamy, no tak jak zacząć wypada. Stolica Hanoi przed Wami. Nasz spacer po mieście zaczynamy w miejscu symbolicznym i legendarnym, ponieważ jest ono związane z legendą. Oto jezioro Huan Kiem, czyli jezioro zwróconego miecza. Jak głosi legenda, bardzo ważna dla wietnamskiej tożsamości, niejaki Le Loi w XV wieku otrzymał miecz, który wyłonił się z toni owego jeziora. I przy pomocy tego miecza, między innymi, zrzucił jarzmo chińskie. Pokonał dynastię Ming. No i ta legenda ma swoją kontynuację, ale opowiemy o niej, kiedy będzie lepiej widać to, co tam się również z toni jeziora wyłania. Świątynia żółwi, stąd rzeczywiście lepiej ją widać. I w tym jeziorze rzeczywiście żyły kiedyś wielkie, endemiczne żółwie, ale już wyginęły. A teraz dalsza część legendy. Otóż Le Loi po zwycięstwie zobaczył żółwia, który wyłonił się z wód tego jeziora i kazał oddać mu miecz. No bo wróg został pokonany, miecz już nie był potrzebny. Stąd właśnie nazwa akwenu, jezioro zwróconego miecza. To legenda, ale Le Loi to postać historyczna. Tak, to właśnie on w rzeczonym XV wieku pokonał Chińczyków, pokonał dynastię Ming. Rzemiosło i handel to są dźwignie azjatyckiego sukcesu. Tutejsze ulice mają bardzo często swoje handlowe specjalności. Mamy sklepy, a z tyłu mamy zakłady rzemieślnicze. I właśnie tutaj oferowane są przede wszystkim rzeczy, w które wyposaża się przydomowe świątynki i ołtarzyki. Ale niezależnie od tego, w czym handlowo dana ulica się specjalizuje, to całe Hanoi pełne jest lokali gastronomicznych. Tak, można śmiało powiedzieć, że to miasto od ładnych paru lat stało się jedną ze street foodowych stolic tej części świata. Jeśli mówimy o jedzeniu ulicznym, jeśli mówimy o północnym Wietnamie, to należy rozpocząć ową epicką opowieść, a w zasadzie sagę od tego, co tu widnieje na szyldzie. Bun Cha. Bun Cha. Wspaniałe miejscowe danie. Lokal nazywa się Bun Cha 74 i właśnie tam zmierzam. I o Bun Cha opowiem Wam znacznie więcej.
Wielkim miłośnikiem buncia i w ogóle wielkim miłośnikiem kuchni wietnamskiej był świętej pamięci Antony Bourdain. Zresztą właśnie tutaj w Hanoi spożywał on owo danie w towarzystwie ówczesnego prezydenta Baracka Obamy, który akurat był z oficjalną wizytą w Wietnamie, a Bourdain kręcił tutaj kolejną serię swoich programów. No więc czym jest buncia? Bo nie jest to rzecz w Polsce bardzo popularna. Zamawiają to ludzie, bo to jest w ofercie naszych wietnamskich restauracji, ale zamawiają to raczej ludzie bywali w Wietnamie. No bo problem z tym polega na tym, że karty w Polsce, również wietnamskich restauracji, są ułożone według pewnej specyfiki, czyli mamy przystawki, zupy, dania główne, desery. Tymczasem to nie mieści się w żadnej z tych kategorii. Mamy mianowicie combo, czyli kawałki wieprzowiny, to jest najczęściej boczek oraz takie pulpety, które są pieczone na ruszcie, na grillu i zanurzone w sosie. Niezwykle prostym sosie do zrobienia również u nas. To jest mianowicie sos rybny, woda, trochę czosnku, trochę chili, trochę cukru i trochę octu ryżowego. Sos jest słono, kwaśno, słodko-pikantny. Ale mamy, by zwiększyć ową pikantność i czosnkowość, na każdym stole mamy czosnek, mamy chili, żeby sobie to doprawić. Mamy w końcu jeszcze ocet, żeby to sobie trochę dokwasić. Teraz, jak to się je? Zawsze je się to z ryżowym wermiszelem, który jest podawany na zimno i z zestawem kiełków, ziół i sałat. I teraz, to nie jest zupa, bo tego się nie wypija. To się tylko moczy w tym sosie i razem wszystko pospołu spożywa w komplecie, biorąc sobie jeszcze trochę listków tutaj. Ale tylko moczy, nie wypija. Zobaczcie. Przyrumienione, przepiękne kawałki wieprzowiny. Słodko, kwaśne. Uczynimy je jeszcze kwaśniejszymi. I tutaj od razu w zestawie podają sajgonki, czyli smażone w głębokim tłuszczu, właśnie chrupiące w ryżowym cieście, takie oto sajgoneczki, które również się w tym moczy. Kiedy się normalnie zamawia sajgonki, też się dostaje bardzo podobny sos. Chrupiące, wspaniałe. I co najważniejsze, jeśli mówimy o czymś, co jest miejscowym stemplem kulinarnym, owszem, można to zjeść pewnie i na południu Wietnamu, ale najczęściej w restauracjach, które się w północno-wietnamskiej kuchni specjalizują. To jest właśnie stąd, buncia. To jest jeden z kulinarnych symboli Hanoi i północnego Wietnamu. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe i nie dziwię się miłości powszechnej nie tylko Wietnamczyków do tego dania. Moja druga buncia, bo wczoraj po przylocie pierwsze kroki skierowałem właśnie na to. Bomba. Hanoi to wielomilionowa metropolia, no więc nie pokażemy wam całego miasta. Trzeba się na czymś skupić. No i jesteśmy w starym Hanoi. To jest siatka 36 ulic. To było i to nadal jest handlowe serce miasta, no i w pewnym sensie również Wietnamu, bo przecież jesteśmy w stolicy. I tak się tutaj chodzi po ulicach, niezależnie od pory dnia i nocy. Skutery, samochody i przedzierający się przez to piesi. Ale co jest niezwykle zaskakujące, mimo natężenia ruchu, tutaj normalnie się przechodzi przez jezdnię.
ten ciąg samochodów i skuterów w jakiś sposób się zatrzymuje. Riksza rowerowa, wspaniały środek transportu miejskiego, oczywiście pod warunkiem, że się nie jest rikszarzem, ale pan wygląda na dość wypoczętego i zadowolonego. My też nie jesteśmy bardzo ciężcy, no bo dopiero malutkie buncia w brzuszku się telepie. Jedziemy mniej więcej 700-800 metrów, a naszym celem jest jeden z symboli miasta – Rzeka Czerwona. Myślimy powszechnie o Wietnamie jako o kraju tropikalnym. No i oczywiście jest w Wietnamie znacznie cieplej niż u nas, ale musicie pamiętać, że to jest w dalszym ciągu półkula północna, a jesteśmy tutaj zimą. A zimą tutaj, czyli na północy Wietnamu, wcale nie jest gorąco. W dzień temperatura nie wyższa niż 20 stopni, w nocy może być nawet 10, no więc idealne warunki do zwiedzania. W tej chwili w Saigonie tropik i duchota. Zresztą tutaj w Hanoi, jak się przyjedzie latem, to może być 50 stopni, ogromna wilgotność powietrza, więc naprawdę zima, idealny czas, by przyjechać na północ. Wspaniała, wielka, majestatyczna, azjatycka rzeka. Rzeka Czerwona. Wypływa w Chinach, w prowincji Yunnan, słynnej z herbaty. Tam biją jej źródła. Przepływa przez Hanoi i uchodzi w Wietnamie do Morza Południowochińskiego. Miasto mamy po obu jej stronach, na obu jej brzegach, ale jak widzicie, ono jest w pewnym od samej rzeki oddaleniu. Ta rzeka jest dzika, bardzo często wylewa, więc to, co widzimy tutaj, ta zieloność, to są tereny rolnicze. Tereny rolnicze, które w trakcie powodzi jakże częstych są niemal kompletnie zalewane. Stąd zresztą mamy przed samym mostem takie betonowe konstrukcje. One łagodzą napór fal na sam most. Zresztą nie tylko przyroda była nieprzyjacielem tego mostu. Był również to człowiek. Ów most był wiele razy bombardowany przez Amerykanów w czasie wojny wietnamskiej. A jest to konstrukcja zabytkowa. Konstrukcja, którą zawdzięczamy biuru architektonicznemu Gustawa Eiffla, tego od wieży. Rzecz postawiona na przełomie XIX i XX wieku. Francuzi nazywali ów most Pont du Mur. Natomiast nazwa wietnamska to jest Long Bien. A teraz jeszcze Rzeka Czerwona. No, ona nie ma w tej chwili koloru czerwonego, ale czasami ta czerwoność toni jest widoczna. Dlaczego? Bardzo bogate związki różnych ród. Dlatego tak jest nazywana Rzeką Czerwoną, to w polskim tłumaczeniu, choć gdyby dosłownie przetłumaczyć nazwę wietnamską, byłaby to Rzeka Różowa. No i właśnie ją mamy tutaj. Tam mamy stare Hanoi, a tam mamy Hanoi nowe. A sam most to mniej więcej 3 kilometry. Tutaj skutery i ludzie, a środkiem biegną tory kolejowe. Serce miasta, ale oaza ciszy i spokoju. Jesteśmy nad kolejnym jeziorem. Tak naprawdę jeziora są tutaj dwa. W tym miejscu, bo już nad jednym dzisiaj byliśmy. Ale skupmy się na tym, które widać. To jest Chupak, tak się to jezioro nazywa. No i mamy tu piwiarnię, kawiarnię. Ja skorzystałem z oferty kawowej. Doskonale, piekielnie mocna wietnamska kawa z odrobiną
mleka skondensowanego. No to jest po prostu cortado con leche condensado, jakby powiedzieli Hiszpanie. Miejscowa kawa jest świetna. Można ją już kupić w Polsce, nawet te specjalne przelewowe zestawy do jej zaparzania. Ale dzisiaj, jak się rzekło, miejsce relaksu, ale z tym jeziorem wiąże się pewna dramatyczna, niezwykła historia i opowieść o człowieku, którego już nie ma wśród żywych, ale swoim życiem zapisał złote zgłoski, nie tylko w historii swej ojczyzny, ale w historii całego honorowego świata. Obrazek dzisiaj idylliczny. Po jeziorze pływają rowery wodne w kształcie łabędzi, panowie wędkują, odpoczynek i rekreacja. Ale kiedyś to miejsce było świadkiem wydarzeń dramatycznych i niemal tragicznych. Otóż 26 października roku 1967, jak zresztą bardzo często w czasie wojny wietnamskiej to było, nad Hanoi nadleciały bombowce należące do marynarki Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie jednego z nich był porucznik komandor John McCain. I właśnie tego dnia jego samolot został zestrzelony. McCain się katapultował i spadł właśnie do tego jeziora. Został wyłowiony i oczywiście aresztowany. Przeszło 5 lat spędził w niewoli. Kiedy Wietnamczycy dowiedzieli się, że jest on synem admirała amerykańskiego, chcieli go wcześniej zwolnić, ale McCain powiedział: o nie, zwalniajcie wedle kolejności pojmania. Ja nie wyjdę wcześniej tylko dlatego, że jestem czyimś synem. Kiedy po tych przeszło 5 latach odosobnienia, również tortur, wyszedł, stał się orędownikiem nawiązania relacji amerykańsko-wietnamskich, w końcu przyjaźni. Potem już nie wrócił do wojska, został politykiem. Został politykiem tej dawnej, niestety już niemal w Stanach nieistniejącej szkoły republikańskiej, szlachetnym politykiem. Był w Wietnamie przeszło 20 razy. Cieszy się tutaj wielkim szacunkiem. To jest właśnie odnawiany pomnik wzniesiony przez Wietnamczyków ku jego pamięci. McCain 2 razy kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niestety w złych momentach. Raz nie dostał nominacji, bo Bush Junior ją dostał. Drugi raz stanął w szranki z Obamą, ale popularność Obamy była wówczas nie do przejścia. Kto wie, gdyby John McCain został prezydentem Stanów Zjednoczonych, historia nie tylko Stanów, ale i całego świata potoczyłaby się być może inaczej. To jest miejsce niezwykle ważne dla historii, nie tylko wojny wietnamskiej, również dla formatu ludzi, dla polityków, którzy rzadko już bywają tak szlachetnymi i wspaniałymi postaciami, jaką był John McCain. Drogi Johnie, chwała Ci za to, że byłeś. Jezioro, do którego spadł McCain, jest po drugiej stronie drogi, a tutaj mamy jeszcze większe. Jezioro Ho Pai albo Tai Ho. To była kiedyś odnoga rzeki Czerwonej, ale rzeka zmieniła swoje koryto, zmieniła swój bieg, no i powstał zamknięty akwen. Miejsce w środku miasta, ale miejsce cichsze. Od samego założenia Hanoi to było bardzo ważne miejsce. Sprzyjało kontemplacji, namysłowi, no i pewnego rodzaju medytacjom. I właśnie w takie miejsce teraz zmierzamy. Pagoda Chang Kwo, będąca fragmentem buddyjskiego świątynnego kompleksu. Ta pagoda pochodzi z VI wieku po Chrystusie, z VI wieku naszej ery. Nie zawsze stała tutaj została przeniesiona w wieku XVII, ale w wersji niezmienionej.
od samego niemal początku miasta właśnie owa pagoda i ta świątynia, tylko nie w tym miejscu, miała być duchowym oparciem dla Hanoi. No i jest. Są miasta, które po zmroku zamierają. Są też takie, które właśnie wówczas ożywają. W Hanoi pora dnia czy nocy zdaje się jednak nie mieć żadnego znaczenia. Cały czas ulicami sunie potok pojazdów. Ludzie chodzą i działają niemal bez przerwy lokale gastronomiczne. Ale wieczorem wiele z nich oferuje zupełnie coś innego. Nawet te same miejsca bardzo często co innego dają rano, a co innego dają wieczorem i w nocy. No tutaj jesteśmy przy ulicy Gastronomicznej właśnie, ale idziemy do miejsca, które czynne jest tylko wieczorem. Bir Hoi, rzecz arcyhanojska. Chodzi o piwo, ale o piwo niezwykle specyficzne. Piwo tak zwane jednodniowe, czyli mamy świeżutkie piwo, które nie jest pasteryzowane, nie jest w żaden sposób konserwowane, nawet nie jest nalewane do kegów. Ono jest w takich zbiornikach, gdzie nalewa się je z kranu i wszystko, co zostanie wypite, to zostanie wypite, a cała reszta jest wylewana, bo ono się następnego dnia psuje. Tutaj mamy właśnie taki zbiornik z piwem. I takich lokali, w tym właśnie się specjalizujących, jest tutaj mnóstwo. One ożywają wieczorem. Nie ma plastiku. To są szklanki zaprojektowane przez pewnego Wietnamczyka, który studiował w Berlinie i wymyślił taki typ szklanek. Owszem, to były lata 70. Francuzi wprowadzili tutaj kilka rzeczy, pasztety, na przykład bagietki, ale Francja to nie jest kultura piwna, więc Wietnamczycy sami wzięli sprawy w swoje ręce. No i właśnie teraz do takiego miejsca zmierzamy, no bo trzeba tego spróbować. Jednodniowe piwo Bir Hoi. Mam nieodparte wrażenie, że trafiliśmy pod właściwy adres, piwiarnię. Ale do piwa nie chipsy czy też frytki, tylko prawdziwy zestaw miejscowych, autentycznych dań. Zacznijmy od piwa. Ono jest bardzo lekkie, mówiłem, jednodniowe. Ono ma 2-3% alkoholu. Świeżutkie, delikatne jak poranna rosa. Jakby ktoś chciał lepszego efektu, to lodówki są tutaj pełne domowych destylatów i nalewek, takich w plastikowych butelkach. To jest rzecz mirabelkowa, doskonała, jeden kieliszek już przyjąłem. No a teraz jedzenie. Bardzo proste, podstawowe, miejscowe zamówienie. Zacznijmy od tajemnicy, no bo co się skrywa w tym liściu bananowca? To jest rzecz niezwykle interesująca kulinarnie. Jest to mianowicie coś w rodzaju miejscowej metki, czyli surowej wieprzowiny. Mięsa, które wszakże było fermentowane. I jeśli zostanie nam trochę tych liści, tutaj na tym, to nic, ponieważ te liście są niezwykle zdrowe. Jak się to je? No po prostu tak, tu się rzuca rzeczy na stół, jak 30, na stół, pod stół, jak 30 lat temu we Francji, czy w Belgii, czy w Hiszpanii. Otóż trzeba to zamoczyć w tym niezwykle pikantnym sosie. Wiem, co mówię, bo tego było znacznie więcej. To było pierwsze, co przyszło i już tego trochę spożyłem. Jest to świetne. Metka, tylko o znacznie bardziej zwartej konsystencji. Pikantny sos, doskonały. A teraz rzeczy na ciepło. To jest wołowina smażona i podawana na gorącym półmisku.
Jeśli pamiętacie wietnamskie restauracje w Polsce 30 lat temu, to był pierwszy ich przebój. To jest tofu, również smażone. Do tego sos, nie rybny, sojowy, chili w środku, tofu z zewnątrz chrupiące, w środku rozpływające się jak ptasie mleczko. To jest ryż. Ryż smażony razem z wołowiną i tutejszą piklowaną kapustą. Kapusta pekińska. Troszeczkę tego zaczerpnę. Tego nie próbowałem wcześniej. No niczego poza tą fermentowaną wieprzowiną nie próbowałem. Super rzecz. Trochę miejscowego curry. A, jeszcze jedno zamówienie przyszło. Dobra, skupmy się na tym, co przede mną. Czy poznajecie kształt tego? Tak. To są żabie udka smażone. A to jest, moim zdaniem, wieprzowina z sezamem. Boczusz. To jest autentyczne, niczego nie udające, nie podlizujące się turystom jedzenie. To jest cała ceremonia, to jest rytuał. To jest, moi drodzy, wspaniałe oblicze nocnego Hanoi. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Bielenda, producent kosmetyków z linii Bielenda Skin Clinic Professional. Jednym z produktów tej linii jest takie oto serum z bio-mikroigłami. Podczas wmasowywania w skórę owe mikroigły delikatnie ją stymulują, co wspiera lepsze wchłanianie składników aktywnych i zwiększa skuteczność pielęgnacji. Serum intensywnie nawilża, regeneruje i wzmacnia skórę, a efekt, który odczuwamy, jest porównywalny do tego, który osiąga się z reguły po wizycie w gabinecie kosmetycznym, bez wizyty w tymże. Co ciekawe, zarówno owe sera, Kesera Sera, jak i maseczki z linii Skin Clinic dostępne są nie tylko w wiodących drogeriach na terenie naszego kraju, ale również tutaj w Wietnamie. Na stronie bielenda.com z kodem Makłowicz35 dostaniecie Państwo 35% zniżkę na wszystkie kosmetyki z serii. Koniec kącika partnerskiego. Nowy dzień w Hanoi przywitamy króciutką mową balkonową, w dodatku wygłoszoną z balkonu Agnieszki i mego pokoju. Tutejsze miejskie pokoje hotelowe można z grubsza podzielić na dwie kategorie. Liczniejszą, czyli pokoi bez okien, i mniej liczną pokoi z oknami, prawdziwymi, bo trzeba to sprawdzać. Czasami, jak przeglądamy w internecie oferty, to niby mamy okno, ale jest to fantom okienny. Chodzi o prawdziwe okno. I teraz jedna i druga opcja ma swoje wady i zalety. Brak okien to klaustrofobia, ale z drugiej strony jest się wówczas odciętym od tego, niezależnie od pory dnia czy nocy, ogromnego zgiełku ulicznego. Tutaj jest cały czas tak samo. Może ludzi, może pojazdów, ale z mojego punktu widzenia posiadanie okna jest czymś, zwłaszcza tutaj, niezwykle ważnym. No bo między innymi po to jeżdżę do Azji, by również przynajmniej wizualnie uczestniczyć w tym niezwykłym teatrum ulicznym. Skutery, samochody, sprzedawcy, wrzawa, życie, które się tutaj na moich oczach toczy. Skoro już zacząłem mówić o hotelach, to trudno, będąc w Hanoi, nie wspomnieć o miejscu, które również określano mianem hotelu, choć czyniono to w sposób ironiczny i prześmiewczy. To jest właśnie to miejsce. Wietnamska nazwa tego miejsca to Hoa Lo. Chodzi o to, że kiedyś były tutaj piece do
wypalania ceramicznych naczyń. W czasach francuskiego protektoratu Francuzi teren ogrodzili i zrobili tu więzienie. Więzienie dla więźniów politycznych przeważnie, z gilotyną, a jakże. A potem byli tutaj więzieni najczęściej amerykańscy piloci, którzy właśnie oni nazwali to miejsce Hanoi Hilton. To właśnie tutaj, w jednej z tutejszych cel, siedział wspomniany wcześniej John McCain. Mamy tu zdjęcie z odwiedzin McCaina, tego miejsca, w czasach normalizacji stosunków amerykańsko-wietnamskich. Dzisiaj to jest muzeum, które przypomina dwa także tragiczne okresy z wietnamskiej historii. Walki z Francuzami o zrzucenie francuskiej dominacji i wojny wietnamsko-amerykańskiej. Muzeum smutne, ale cóż, historia nie zawsze jest wesoła. By odwiedzić więzienie, musieliśmy wyjechać z historycznego centrum miasta. Jesteśmy w dzielnicy przylegającej do tegoż centrum, w dawnej dzielnicy francuskiej. No więc szersze ulice, arterie w zasadzie, jazda rikszą pomiędzy autobusami to prawdziwe wyzwanie. Ale wracamy do ścisłego centrum i obiecuję, będzie znacznie weselej. Będzie w zasadzie już tylko wesoło i kulinarnie. Jestem przy ulicy o nazwie Chaka. Tak samo jak owa ulica nazywa się również pewne niezwykle słynne danie, które jest emblematyczne dla miejscowej kuchni. W dodatku owo danie Chaka powstało właśnie tutaj, w miejscu o nazwie Chaka Lavong w roku 1871. Na parterze owego domostwa mamy po prostu życie. Mamy kapliczkę poświęconą domownikom, mamy też zdjęcia rodzinne. Ten pan z wąsami na zdjęciu to jest właśnie jegomość, który wymyślił to, co za chwilę będziemy jedli. Tutaj normalne życie, natomiast je się na pięterku. Jeśli by chcieć polskim terminem jakoś nazwać owo danie, to trzeba byłoby powiedzieć ryba w koprze. No bo mamy kawałki ryby, które, co zresztą widać, były marynowane w kurkumie, były również marynowane w galangalu. Tego nie widać, ale to czuć. I mamy ogromną ilość kopru właśnie z łodygami. I to zawsze przychodzi na kuchenkach, na patelenkach, bo teraz trzeba dokonać pewnego procesu niezwykle ważnego. Mianowicie trzeba tutaj dodać ów koper i trzeba to przemieszać tak, by ów koper przeszedł temperaturą kąpieli. Tłuszcz, w którym to jest smażone, to smalec. Ryba jest słodkowodna, najczęściej sumik. Widzicie, co się dzieje? Koper więdnie. I teraz jak to się je? No, zaraz zobaczycie, ale pozwólcie też, że wam objaśnię. Dostaje się do tego, zmniejszę nieco płomień, bo teraz już chodzi tylko o to, żeby to się nie tyle smażyło, co dusiło. Dostaje się do tego ryżowy wermiszel, bun, na zimno. Mamy dodatki. Tu mamy pastę ze sfermentowanych krewetek. Jeśli ktoś tego nie lubi, to rzecz równie słona, ale mniej dojmująca w smaku, mianowicie sos rybny. Mamy tutaj papryczki chili i sami według uznania sobie te sosy doprawiamy. Mamy orzeszki do posypania, no i mamy jeszcze kolendrę na przykład, żeby sobie również to, co z tego za chwilę powstanie, obłożyć. I teraz to się właśnie dzieje, więc trochę makaronu, albo więcej niż trochę.
trochę tego, kawałek rybki do buzi. Lipka gojącia. Super rzecz. Ja akurat jestem amatorem pasty krewetkowej, więc ciach, więc kolendra, więc orzeszki. I moi drodzy, i to się właśnie tak teraz wszystko pospołu zajada. Ale dobra rzecz. Rzadko mam okazję widzieć miejsce, w którym jakieś danie wymyślono. A to się właśnie tutaj wydarzyło. Ten lokal tylko to serwuje. Tylko to i nic innego. Łodygi kopru już przywiędły. To mi się bardzo podobało również Skandynawom. Można to jeszcze dokopszyć. Świetna rzecz. Świetna rzecz. Serwetki popem. Jeśli mam całą buzię od kurkumy, to wybaczcie. W takich miejscach jada się całym sobą. Jesteśmy teraz w najbardziej reprezentacyjnej części miasta. No i właśnie tutaj mieści się budynek naszej ambasady. No, nieprzypadkowo. Kiedyś to była rodzina państw socjalistycznych, więc nas uhonorowali ambasadą właśnie tutaj. Nawet gdyby przed tą willą nie wisiała polska flaga, to i tak byśmy się zorientowali, że jest to nasza ambasada, no bo mamy zdjęcia, mamy ojców, mamy Słowiński Park Narodowy, mamy wieżby, mamy żubry, no mamy wszystko, co trzeba. Ale jeśli przejdziemy przez przejście dla pieszych, to będziemy mieli jeszcze bardziej jak trzeba umiejscowienie w stolicy Wietnamu, gdyż tutaj właśnie budynek jeszcze bardziej pompatyczny, jeszcze bardziej reprezentacyjny, mianowicie mauzoleum Ho Chi Minha. Im więcej czytam o historii Wietnamu, im więcej czytam o Ho Chi Minhie, tym bardziej zmieniam zdanie o nim. No, nas maltretowano w młodości nazwiskami komunistycznych, socjalistycznych przywódców. No, mnie nie kazano na pochodach pierwszomajowych skandować Ho Chi Minh, ale moi rodzice byli do tego zmuszani. Natomiast jeśli chcecie naprawdę jakiegoś twardogłowego miejscowego komunistę, to był to na przykład Le Duan. Moim skromnym zdaniem Ho Chi Minh był przede wszystkim wietnamskim patriotą i komunizm był dla niego tylko środkiem do celu, a tym celem była niepodległość tego kraju. W każdym razie to jest jego mauzoleum, a warto czytać historyczne książki i samemu sobie własne zdanie na podstawie lektur formułować. Ryba z koprem, mimo że smażona w smalcu, to jednak jest potrawa niemal dietetyczna, więc bardzo szybko przez człowieka przelatuje. A poza tym od mauzoleum Ho Chi Minha przyszliśmy tutaj na piechotę, pokonując niebagatelny dystans przeszło kilometra. To wprowadzenie jest po to, by wam powiedzieć, że znowu idziemy coś zjeść. Na początku wizyty w Hanoi mówiłem wam, że to miasto staje się powoli nową azjatycką stolicą street foodu, stolicą ulicznego jedzenia. Wiele z tych miejsc, które są, trudno nawet powiedzieć restauracjami, jadłodajniami w zasadzie, z typowym, tradycyjnym jedzeniem, ma michelinowskie rekomendacje. I właśnie jesteśmy w jednym z takich miejsc. Ale podają tutaj tak, jak podawali kiedyś, czyli siedzę na takim plastikowym zydlu przy niskim stoliczku i w tym konkretnie miejscu mam specjalizację. Każde z tych miejsc czymś się specjalizuje. A tutaj mamy
ślimaki przede wszystkim, ale również inne owoce morza. Zacznijmy od tego. To jest danie domowe z Hanoi, czyli słodkowodne ślimaki, które były gotowane na parze razem z trawką cytrynową oraz chili. Mamy sosy. Ten jest na bazie imbiru, czosnku, liści lemonki, kafir, a tutaj chili, zielona i czerwona. No i zacznijmy od tego ślimaczka. Jest szpikulec taki specjalny, żeby sobie go wyjąć. Zostawiamy żołądek w środku. Dobra, i ten sos jest do tego dedykowany, zdaje się. Świetny, jędrny ślimaczek. Kolejne rzeczy. Razor clam, czyli okładniczki. To jest coś, co na przykład w Chorwacji jest pod ochroną w tej chwili. Takie małże brzytwy. Smażone wokół, albo ze szpinakiem wodnym, albo tak jak w tym wypadku, z fragmentami zielonej, młodej dyni, z łodygami tejże. Sos rybny, skarmelizowany czosnek, pyszna rzecz. To jest świetne. Kolejne dziwolągi z morza. To są przegrzebki, ale ich specjalna wersja to się nazywa, tłumacząc z angielskiego, rogaty przegrzebek. To jest również z takim skarmelizowanym czochem. Ogromny małż. Mięciutki i wspaniały. To się bardzo śmiesznie nazywa, mianowicie japoński beret. Orzeszki, piękna muszla. Jak byłem dzieckiem, to miałem w domu taką nieco większą i rodzice kazali mi ucho do tego przykładać i mówili: słyszysz? Ja mówię: no, szumi, to morze szumi. Zaklęte morze w muszli ślimaka. Teraz już tego do ucha nie przykładam, tylko robię z tym właśnie coś takiego. Wezmę szpikulca. Ale dobre, gorące. O, jest tu. Wspaniały morski smak, lekko słodkawy sos. Ogromna ilość mięsa w środku. To jest piękne miejsce i takich jest tu naprawdę bez liku. Moim zdaniem to jest doskonały adres nie tylko z powodu historii, która też jest przecież niezwykła, ale przede wszystkim miłośnicy jedzenia mogą chodzić po Hanoi przez 2 tygodnie i w ogóle się nie znudzić. I właśnie takich doświadczeń z całego serca Wam życzę.